Dzisiaj poznasz najczęstsze błędy popełniane przez prawników, adwokatów, radców prawnych przy wycenie swoich usług. Te błędy zdarzają się też w przypadku świadczenia innych usług opartych na wiedzy i umiejętnościach, więc obejrzyj ten film do końca i zobacz, na co zwrócić uwagę, żeby uniknąć frustracji wynikających z nieodpowiedniej wyceny tego, co robisz. Zacznijmy od określenia, co nazywamy błędami wyceny. Błędem przy wycenie usług prawnych jest takie określenie wynagrodzenia, które nie tylko nie rekompensuje poniesionych kosztów, ale też jest z punktu widzenia prowadzonej działalności zwyczajnie nieopłacalne. Jest wiele powodów takich pomyłek i najczęstsze błędy, przez które wyceniasz swoją usługę zbyt nisko, to po pierwsze, podajesz wycenę zbyt wcześnie, bez świadomości, co konkretnie obejmuje dane zlecenie i jakie czynności mają być dokładnie wykonane. Dla dobrej wyceny kluczowe jest wcześniejsze poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na rozmowę z klientem, na zbadanie jego potrzeb. I tu w przypadku prawników kluczowe jest w szczególności ustalenie, jak dokładnie wygląda stan faktyczny i jakie konkretnie rezultaty są oczekiwane przez klienta. Poznanie możliwie największej ilości informacji pozwoli Ci na uwzględnienie ich w dokonywanej wycenie, a w konsekwencji także zminimalizuje ryzyko, że w toku wykonywania zlecenia czy prowadzenia sprawy pojawią się nowe okoliczności, które nie były przez Ciebie wkalkulowane w pierwotną wycenę. Drugi błąd to dokonywanie wyceny bez świadomości, a nawet bez wyobrażenia, ile czasu konkretnie zajmie Ci realizacja danego zlecenia. Żeby prawidłowo wycenić sprawę, konieczne jest przeanalizowanie i rozważenie możliwych wariantów i kierunków, w jakim dana sprawa może się rozwinąć, jak dane zlecenie może się potoczyć. Uwzględnienie tych okoliczności pozwoli także na oszacowanie czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia. Zazwyczaj pomocnym bywa szczegółowe rozpisanie etapów, z jakich składać się będzie dana usługa, ze wskazaniem właśnie czasu, jaki dany etap będzie zajmował. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wycenę przedstawić klientowi wariantowo, w zależności od tego, jak sytuacja się rozwinie. Nie popełniaj jednak tego błędu, że wskażesz jakąś kwotę i bez względu na wszystko, co się wydarzy w przyszłości, jakie warianty się pojawią, to ta kwota będzie niezmienialna. To prowadzi nas do trzeciego błędu, który chyba jest najczęściej popełniany, ale też na pewno najboleśniej odczuwalny. Ten błąd to często spotykane u początkujących prawników podawanie ryczałtu bez ograniczeń i bez określenia, jakie czynności rozliczane są dodatkowo. Nawet jeśli Twoją intencją jest uwzględnienie jak największej liczby czynności w ryczałcie, to i tak warto zabezpieczyć ten ryczałt w umowie zawartym dodatkowo sformułowaniem, że wskazana kwota obowiązuje pod warunkiem, że na przykład pod warunkiem, że nie będzie więcej niż 5 rozpraw, a każda rozprawa powyżej tego będzie rozliczana dodatkowo, albo pod warunkiem, że klient przekaże odpowiednie informacje we wskazanym przez Ciebie terminie. Podawanie ryczałtu bez żadnych ograniczeń sprawia, że musisz wykonywać daną usługę, na przykład prowadzić daną sprawę, jeszcze na długo po tym, gdy w ogóle przestała być dla Ciebie jakkolwiek opłacalna, a nawet wtedy, gdy cena zapłacona przez klienta już dawno znalazła się poniżej kosztów związanych z realizacją usługi. Poświęć czas na wycenę i przemyślenie możliwych scenariuszy odpowiednio wcześniej. To naprawdę niewielka inwestycja pozwalająca na uniknięcie bardzo dużych problemów i frustracji w przyszłości. Częstym błędem, popełnianym głównie na starcie działalności, jest błąd czwarty, czyli zaniżanie stawek, co zazwyczaj wynika z deprecjonowania własnej wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Zdarza się, że młodzi pełnomocnicy, mając na uwadze fakt, że dopiero znajdują się na początku swojej samodzielnej drogi zawodowej, nie mają przekonania o faktycznej wartości swojej pracy. Wtedy też, z uwagi na stosunkowo krótkie doświadczenie zawodowe, umniejszają swoją pozycję i z tego względu obniżają stawki za świadczone przez siebie usługi. W tym miejscu pamiętaj, że krótki staż w zawodzie nie jest argumentem za obniżaniem stawek, tym bardziej, że to przecież właśnie bezpośrednio tuż po zdanym egzaminie zawodowym te osoby posiadają najbardziej aktualną wiedzę co do aktualnie obowiązującego stanu prawnego i największe rozeznanie w bieżącym orzecznictwie sądowym i co za tym idzie, są w pełni zdolne do samodzielnego poprowadzenia sprawy. Innym błędem, też często popełnianym na początku, jest obniżanie stawek w celu walki cenowej z konkurencją. Na rynku usług prawnych zdarzają się sytuacje, gdy pełnomocnicy dokonują błędnej wyceny swoich usług właśnie po to, żeby konkurować cenowo z innymi pełnomocnikami. Pamiętaj jednak, że z uwagi na rodzaj świadczonych usług i ich znaczenie dla klienta w kwestii wyboru określonego pełnomocnika decydujące znaczenie zdecydowanie częściej odgrywają zupełnie inne elementy. Jakie?
No, na przykład rekomendacje, umiejętności interpersonalne, responsywność danej osoby, a także umiejętność wzbudzenia zaufania i stworzenia poczucia bezpieczeństwa dla klienta. Te cechy mają w praktyce daleko większe znaczenie niż sama cena za oferowane usługi. Poza tym, zaniżanie ceny za oferowane usługi jest też prostą drogą do wypalenia zawodowego. Zobacz, jeśli przyjmiesz zbyt dużo spraw i wycenisz je zbyt nisko, to naprawdę zabraknie ci czasu na dobre i profesjonalne zajęcie się każdą z tych spraw. A to znów prosta droga do zawodowej porażki, tego na pewno nie chcesz. Szósty błąd. Ten błąd to podawanie stawek za daną usługę zupełnie w oderwaniu od kosztów własnej działalności. Znajomość kosztów utrzymania kancelarii w przeliczeniu na godzinę, a także znajomość wysokości obciążeń publiczno-prawnych, podatków, PIT-ów, VAT-ów czy składek ZUS-owskich jest koniecznym punktem wyjścia do każdej kalkulacji i przygotowania wyceny, i to zarówno w określeniu do stawki godzinowej, jak i samego ryczałtu, więc zadbaj o to, żebyś znał swoje koszty i żebyś znał je dokładnie. Siódmy błąd, skutkujący częstą frustracją, to nieuświadomienie klientowi, co dokładnie składa się na cenę za naszą usługę. Zaniedbanie tego może prowadzić bądź to do tego, że klient z braku świadomości uzna dane zlecenie za zbyt kosztowne, albo ewentualnie będzie negatywnie oceniał współpracę z danym pełnomocnikiem, bo nie będzie rozumiał, co konkretnie składa się na otrzymywaną usługę i za co tak naprawdę płaci. Poświęć czas i energię na przygotowanie wyceny, ale też na odpowiednie jej zakomunikowanie klientowi. Nie pomijaj nigdy tego kroku, bo często jest on równie istotny jak sama wycena. A nawet brak tego kroku może sprawić, że mimo najlepszej i najbardziej trafnej wyceny, zlecenia i tak nie otrzymasz. W kontekście komunikacji z klientem koniecznie obejrzyj ten film, dzięki któremu dowiesz się, jak uniknąć nieporozumień w relacji z klientem. Daj znać w komentarzu, co według Ciebie jest najważniejsze w wycenie usług. Do zobaczenia następnym razem.